Słowianie byli jedną z najliczniejszych społeczności wczesnośredniowiecznej Europy. Żyli tu przez setki lat, zajmowali ogromne obszary. A jednak, gdy dziś zaglądamy w ziemię, znajdujemy po nich zaskakująco niewiele. Nie dlatego, że nie mieli kultury, nie dlatego, że nie potrafili tworzyć, ale dlatego, że niemal wszystko, co było fundamentem ich świata, zniknęło bez śladu. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się temu, co utraciliśmy na zawsze, zarówno rzeczom materialnym, jak i niematerialnym. Opowiemy o domach, o przedmiotach codziennych, o posągach bogów, o tekstach, pieśniach i melodiach, których nikt nigdy nie zapisał. To będzie opowieść o ciszy historii, o lukach w pamięci i o powodach, dla których świat dawnych Słowian jest dziś tak trudny do odtworzenia. Zapraszamy do labiryntu przeszłości. Podstawowym miejscem życia wczesnośredniowiecznych Słowian był dom, nie świątynia, nie gród, dom. Najczęściej była to ziemianka lub półziemianka, budynek częściowo zagłębiony w ziemię. Taka konstrukcja miała konkretne zalety. Była tania w budowie, łatwa do wzniesienia i bardzo dobrze izolowała od chłodu. Archeologia potwierdza ich powszechność. Zarysy takich domów odkrywa się na setkach stanowisk na terenie Europy Środkowej i Wschodniej. Ale to, co odnajdujemy dziś, nie przypomina domu. Nie są to ściany, nie są to dachy, nie są to drzwi ani okna. To są jamy w ziemi. Czasem o regularnym kształcie, czasem z wyraźnym paleniskiem, czasem ze śladami po słupach nośnych i bardzo często bez żadnych jednoznacznych wskazówek, jak dokładnie wyglądała nadziemna część budynku. Dobrym przykładem jest osada słowiańska na Połabiu. Archeolodzy zidentyfikowali tam 8 lub 9 domów mieszkalnych. Jednocześnie odkryto aż 120 jam, które były kopane i zasypywane przez ponad 100 lat. Większości z nich nie da się dziś jednoznacznie zinterpretować. Czy były to piwnice, miejsca przechowywania, warsztaty, jamowe piece? Nie wiemy. Drewno, podstawowy materiał konstrukcyjny, uległo całkowitemu rozkładowi. Pozostały jedynie negatywy w glebie, odbarwienia, ciemniejsze warstwy ziemi, ślady po palach. Na ich podstawie można określić przybliżony zarys budynku, ale nie jego wygląd. Nie wiemy, jak wysokie były ściany. Nie wiemy, jak wyglądał dach. Nie wiemy, czy ściany były zdobione, bielone, czy pozostawione surowe. Wnętrze domu znamy tylko częściowo. Zachowały się ślady pieców z gliny i kamienia. Wiemy, że istniały platformy do spania. Wiemy, że przechowywano tam naczynia gliniane i zapasy. Ale detale, układ przestrzeni, sposób oświetlenia, organizacja codziennego życia wewnątrz domu pozostają poza zasięgiem archeologii. To właśnie dlatego słowiańskie osady są dziś tak trudne do zobaczenia. Nie dlatego, że ich nie było, ale dlatego, że były zbudowane z materiałów, które nie miały przetrwać 1000 lat. Domy, w których rodziły się dzieci, w których gotowano posiłki, w których toczyło się codzienne życie, rozpadły się w ziemi, pozostawiając po sobie jedynie ślad po tym, że kiedyś istniały. Codzienne życie wczesnośredniowiecznych Słowian opierało się na przedmiotach wykonanych głównie z materiałów organicznych. Były to surowce łatwo dostępne, tanie i funkcjonalne, ale jednocześnie nietrwałe w długiej perspektywie archeologicznej. Podstawowe materiały używane w gospodarstwie domowym to drewno, skóra, włókna roślinne i zwierzęce, róg i kość. Z punktu widzenia archeologii tylko część z nich ma szansę przetrwać w glebie. Drewno, tkaniny i skóra ulegają rozkładowi biologicznemu. Zachowują się jedynie w wyjątkowych warunkach, np. w środowisku podmokłym lub beztlenowym. Dlatego materiał zabytkowy, którym dziś dysponujemy, jest systematycznie zniekształcony. Reprezentuje on przede wszystkim to, co wykonano z metalu, ceramiki, kamienia. Nie to, co było najczęściej używane. W przypadku narzędzi codziennego użytku widzimy zwykle tylko ich fragmenty. Metalowe ostrza noży, siekier czy dłut zachowują się stosunkowo dobrze. Drewniane rękojeści niemal nigdy. Podobnie jest z przedmiotami związanymi z produkcją tekstyliów.
Przędzalniki, igły i szydła są dla archeologów dowodem istnienia rozwiniętego rzemiosła. Nie są jednak dowodem na wygląd gotowych wyrobów. Nie znamy kroju słowiańskich ubrań, nie znamy ich kolorystyki, nie wiemy, w jakim stopniu stosowano barwniki roślinne ani jakie wzory były powszechne. Ceramika, która często dominuje w zbiorach muzealnych, była tylko jednym z elementów wyposażenia domu. Równie ważne naczynia drewniane, misy, kubki, czerpaki, jeśli istniały na dużą skalę, nie zachowały się w ogóle. W efekcie obraz codzienności, który rekonstruujemy, opiera się na fragmentach i pośrednich przesłankach. Nie na kompletnym zestawie przedmiotów. To nie jest luka wynikająca z braku badań. To konsekwencja materiałów, z których wykonano większość słowiańskiego świata. Codzienność dawnych Słowian była materialnie bogata, ale archeologicznie niemal niewidoczna. W przeciwieństwie do wielu kultur świata śródziemnomorskiego, wczesnośredniowieczni Słowianie nie tworzyli monumentalnych rzeźb z kamienia. Podstawowym materiałem rzeźbiarskim było drewno. Wynikało to zarówno z dostępności surowca, jak i z tradycji budowlanych oraz technologicznych. Drewno było materiałem łatwym w obróbce, powszechnym i wystarczającym do potrzeb kultowych. Z punktu widzenia archeologii był to jednak materiał skrajnie nietrwały. Drewniane rzeźby pozostawione w glebie ulegają rozkładowi w ciągu kilkudziesięciu lub kilkuset lat. Zachowują się wyłącznie w szczególnych warunkach środowiskowych, np. w terenach podmokłych, torfowych lub beztlenowych. Dlatego liczba zachowanych słowiańskich rzeźb jest skrajnie niewielka w stosunku do skali kultury, która je wytwarzała. Najbardziej znane znaleziska pochodzą z obszarów Połabia i Pomorza. W kilku przypadkach odkryto drewniane figury o znacznych rozmiarach, sięgających nawet 1,5 metra wysokości. Są to jednak wyjątki, a nie reguła. Ich znaczenie również nie zawsze jest jednoznaczne. Nie każda rzeźba musiała przedstawiać bóstwo. Część mogła pełnić funkcje symboliczne, rytualne lub nawet użytkowe. Dlatego współczesna archeologia podchodzi do takich znalezisk z ostrożnością. Interpretacja oparta wyłącznie na formie jest niewystarczająca. Bez kontekstu kultowego lub źródeł pisanych nie da się jednoznacznie określić funkcji każdego obiektu. Drugim, równie istotnym czynnikiem zniknięcia drewnianych posągów była chrystianizacja. Źródła pisane z XI i XII wieku jednoznacznie wskazują na systematyczne niszczenie pogańskich miejsc kultu. Świątynie były rozbierane, posągi palone lub niszczone, święte gaje wycinane. Nie była to wyłącznie zmiana religijna, lecz również świadomy proces usuwania materialnych śladów dawnej wiary. W efekcie nawet te drewniane rzeźby, które mogły przetrwać w ziemi, często zostały zniszczone jeszcze w średniowieczu. Skala tej straty jest trudna do oszacowania. Jeśli przyjąć, że niemal każda większa wspólnota posiadała własne obiekty kultowe, liczba drewnianych rzeźb mogła sięgać setek, a być może tysięcy. Do naszych czasów dotrwała jedynie niewielka ich część, i to w stanie fragmentarycznym. Dlatego współczesny obraz słowiańskich przedstawień kultowych opiera się na wyjątkach, a nie na regule. Na tym, co przypadkiem uniknęło rozkładu lub zniszczenia. Nie widzimy pełnego panteonu, nie widzimy różnorodności form, nie widzimy lokalnych wariantów, widzimy tylko to, co przetrwało mimo wszystko. Jednym z największych problemów w badaniu kultury wczesnych Słowian jest niemal całkowity brak tekstów pisanych, wytworzonych przez nich samych. Nie chodzi o brak inteligencji, organizacji czy myśli abstrakcyjnej, lecz o brak trwałego nośnika zapisu. Na ziemiach polskich odkryto zaledwie kilka artefaktów z tajemniczymi znakami, które można interpretować jako formę zapisu. Są to pojedyncze fragmenty wypalonej gliny z Podebłocza, datowane na VII lub VIII wiek, oraz pojedyncze przedmioty drewniane z symbolami, jak znalezisko z Ostrowa Lednickiego. Są to jednak wyjątki, a nie dowód istnienia powszechnej kultury pisma. Z punktu widzenia archeologii, kluczowe jest to, na czym ewentualnie zapisywano informacje. Jeśli były to drewno, kora, skóra,
tkanina, to niemal wszystkie takie zapisy uległy całkowitemu zniszczeniu w ciągu kolejnych stuleci. Materiały organiczne nie przetrwają w zwykłych warunkach glebowych. Zachowują się jedynie w środowiskach wyjątkowych, wilgotnych, beztlenowych lub zamrożonych. Na większości stanowisk słowiańskich takich warunków nie było. Dlatego brak tekstów nie może być traktowany jako dowód braku tradycji zapisu. Może być jedynie dowodem nietrwałości użytych materiałów. Ważnym ograniczeniem jest również charakter źródeł, które dziś posiadamy. Wiedza o wierzeniach, strukturach społecznych i obyczajach Słowian pochodzi niemal wyłącznie z kronik pisanych przez autorów zewnętrznych, duchownych, kronikarzy chrześcijańskich lub urzędników władzy. Były to teksty pisane po chrystianizacji, z perspektywy obcej kultury, często z wyraźnym nastawieniem polemicznym lub moralizatorskim. Nie były to opisy neutralne. W efekcie nawet tam, gdzie pojawiają się wzmianki o słowiańskich bogach, obrzędach czy praktykach, są one fragmentaryczne, skrótowe i pozbawione kontekstu. Nie znamy słów modlitw, nie znamy formuł zaklęć, nie znamy narracji mitologicznych. Jeśli takie teksty istniały, a istnienie tradycji ustnej i symbolicznej na to wskazuje, nie zostały utrwalone na materiale, który mógłby przetrwać do naszych czasów. Dlatego luka źródłowa między VI a XIV wiekiem na ziemiach polskich jest niemal całkowita. Pierwsze ciągłe teksty w języku polskim pojawiają się dopiero w późnym średniowieczu. Oznacza to, że przez kilka stuleci historia, wierzenia i codzienność Słowian funkcjonowały poza zapisem, który mógłby zostać zachowany. To nie jest luka jednego pokolenia badaczy. To luka, której nie da się już wypełnić. Dziękuję Ci, że dotrwałeś do tego momentu. Większość osób, które regularnie oglądają nasze materiały, wciąż nie subskrybuje kanału. A dla nas to właśnie subskrypcje są największym wsparciem i motywacją, żeby rozwijać labirynt przeszłości i tworzyć coraz lepsze treści. Jeśli więc podoba Ci się ten film i chcesz pomóc nam docierać do nowych widzów, kliknij subskrybuj. To naprawdę drobiazg, a dla kanału ogromna różnica. Dzięki temu będziemy mogli częściej zabierać Cię w podróże do dawnych czasów, pełne historii, mitów i odkryć archeologicznych. Współczesna wiedza o mitologii słowiańskiej sprawia wrażenie względnie uporządkowanej. Znamy imiona kilku bogów, znamy ich podstawowe funkcje, znamy nawet niektóre zależności między nimi. To wrażenie jest jednak mylące. Z całego systemu wierzeń wczesnych Słowian do naszych czasów przetrwało zaledwie kilka nazw. Źródła pisane, na których się opieramy, są nieliczne i późne. Pochodzą głównie z kronik chrześcijańskich, tworzonych już po procesie chrystianizacji przez autorów stojących poza kulturą, którą opisywali. Nie są to teksty mitologiczne, nie są to opowieści, to krótkie wzmianki. Zazwyczaj ograniczają się do imienia bóstwa, bardzo ogólnej funkcji, kontekstu polemicznego lub potępiającego. Nie znamy mitów kosmogonicznych, nie znamy historii o powstaniu świata, nie znamy opowieści o pochodzeniu bogów ani o ich wzajemnych relacjach. W źródłach pojawia się motyw konfliktu Peruna i Welesa, ale bez narracji, bez opowieści, bez ciągu wydarzeń. To tak jakby z mitologii greckiej zachowało się jedynie zdanie: Zeus był bogiem nieba. W rzeczywistości słowiański system wierzeń musiał być znacznie bardziej rozbudowany. Źródła wskazują na istnienie bóstw lokalnych, bóstw plemiennych, opiekunów miejsc, wspólnot i rodów. Ich imiona nie zostały zapisane. Ich funkcje nie zostały opisane. Ich kult nie został udokumentowany. Dodatkowym problemem jest fakt, że wiele elementów dawnej mitologii przetrwało jedynie w formie zniekształconej, w folklorze, w demonologii ludowej, w wierzeniach ludowych XIX i XX wieku. Są to jednak relikty, a nie pełny system. Oderwane od pierwotnego kontekstu religijnego. Przefiltrowane przez wieki chrześcijańskiej interpretacji. W efekcie współczesne rekonstrukcje mitologii słowiańskiej opierają się na fragmentach, na porównaniach językowych, na analogiach do innych kultur indoeuropejskich.
Są to narzędzia naukowe, ale mają swoje granice. Nie jesteśmy w stanie odtworzyć pełnego panteonu. Nie jesteśmy w stanie odtworzyć mitów. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jak wyglądał system wierzeń konkretnej wspólnoty w konkretnym miejscu i czasie. To, co dziś nazywamy mitologią słowiańską, jest w rzeczywistości rekonstrukcją opartą na szczątkach. I właśnie dlatego tak wiele z niej pozostaje nieznane. Jednym z kluczowych elementów kultury wczesnych Słowian były obrzędy pogrzebowe. Przez wiele stuleci dominującą formą pochówku była kremacja. Z punktu widzenia archeologii jest to praktyka szczególnie problematyczna. Ciało zmarłego było palone na stosie wraz z elementami wyposażenia grobowego. Źródła oraz znaleziska archeologiczne wskazują, że do ognia trafiały ubrania, ozdoby, przedmioty codziennego użytku, broń, pożywienie. Był to proces intencjonalny i rytualny. Nie chodziło o pozbycie się ciała, lecz o przeprowadzenie zmarłego do świata zmarłych zgodnie z obowiązującymi wyobrażeniami. Efektem tego zwyczaju było jednak niemal całkowite zniszczenie materiału zabytkowego. Materiały organiczne ulegały całkowitemu spaleniu. Metale topiły się lub deformowały. Zachowywały się jedynie fragmenty. Archeologia rejestruje dziś przepalone kości, fragmenty ceramiki, czasem metalowe resztki. Nie rejestruje natomiast samego rytuału. Nie wiemy, jakie słowa wypowiadano, jakie pieśni śpiewano, kto uczestniczył w obrzędzie i w jakiej roli, jak długo trwała ceremonia. Nie znamy struktury obrzędu ani jego przebiegu w czasie. Szczególnie istotne jest to, że kremacja uniemożliwia badanie relacji między przedmiotem a osobą zmarłą. W pochówkach szkieletowych można analizować układ grobu, pozycję ciała, rozmieszczenie wyposażenia. W przypadku kremacji ten kontekst ulega zniszczeniu. Zmiana obrządku pogrzebowego w okresie chrystianizacji dodatkowo pogłębiła tę lukę. Od X wieku coraz częściej narzucano inhumację, pochówek ciała w ziemi. Nowy rytuał zastąpił stary, przerywając ciągłość praktyk i przekazu. Dawne obrzędy nie były już powtarzane. Nie były zapisywane. Nie były przekazywane w niezmienionej formie. W efekcie wiedza o słowiańskich praktykach pogrzebowych ogranicza się dziś do ogólnych informacji o samym fakcie kremacji. Nie obejmuje treści rytuału, jego znaczeń ani szczegółowych form. Obrzędy, które miały kluczowe znaczenie dla wspólnoty, zostały spalone razem ze zmarłymi. Muzyka była obecna w kulturze wczesnych Słowian, zarówno w życiu codziennym, jak i w kontekście obrzędowym. Nie była jednak utrwalana w formie zapisu, a jej materialne nośniki nie przetrwały do naszych czasów. Źródła pisane wspominają o istnieniu instrumentów muzycznych przede wszystkim. Instrumentów strunowych, takich jak gęśle, instrumentów perkusyjnych, m.in. bębnów. Nie są to jednak opisy techniczne ani muzyczne. Źródła nie przekazują informacji o budowie instrumentów, ich strojeniu ani sposobie gry. Potwierdzają jedynie fakt, że dźwięk i muzyka były elementem słowiańskiego świata. Z punktu widzenia archeologii problem jest zasadniczy. Instrumenty muzyczne wykonywano niemal wyłącznie z materiałów organicznych, drewna, skóry, włókien. Materiały te ulegają rozkładowi w typowych warunkach glebowych. W efekcie nie zachował się żaden kompletny instrument muzyczny z okresu pogańskiego na ziemiach polskich. Brak materialnych znalezisk oznacza, że nie znamy brzmienia tych instrumentów, skali dźwięków, rytmu i tempa melodii, funkcji muzyki w poszczególnych obrzędach. Nie wiemy również, czy istniały wyspecjalizowane role muzyczne w społecznościach słowiańskich, ani czy muzyka miała charakter improwizowany czy uporządkowany według określonych reguł. Podobny problem dotyczy tańca. Późniejsze tańce ludowe znane z tradycji etnograficznych nie mogą być bezpośrednio utożsamiane z formami wczesnośredniowiecznymi. Brakuje źródeł, które pozwalałyby na taką ciągłość bez dużych zastrzeżeń metodologicznych. Dźwięk, rytm i ruch, kluczowe elementy życia społecznego, nie pozostawiają po sobie trwałych śladów archeologicznych.
Dlatego słowiańska muzyka istnieje dziś wyłącznie jako fakt historyczny, a nie jako zjawisko, które można rzeczywiście odtworzyć. Miejsca kultu odgrywały istotną rolę w życiu wspólnot słowiańskich. Nie były to jednak budowle wznoszone z kamienia ani trwałe konstrukcje monumentalne. Słowiańskie świątynie budowano niemal wyłącznie z drewna. Były to obiekty funkcjonalne, dostosowane do lokalnych warunków i tradycji budowlanych. Z punktu widzenia archeologii był to jednak materiał o bardzo ograniczonej trwałości. Źródła pisane wspominają o kilku ważnych ośrodkach kultowych. Najbardziej znane to Arkona na Rugi oraz Radogoszcz, opisywana jako rozbudowany kompleks obronno-religijny. Relacje kronikarzy sugerują istnienie świątyń, posągów, miejsc składania ofiar oraz zaplecza rytualnego. Problem polega na tym, że źródła te nie są poparte jednoznacznymi pozostałościami archeologicznymi. W przypadku Arkony wiadomo, że świątynia została zniszczona w XII wieku w trakcie ekspansji chrześcijańskiej. Drewniana zabudowa została spalona lub rozebrana. Materiał, z którego była wykonana, nie miał szans przetrwać w ziemi. W przypadku Radogoszczy problem jest jeszcze większy. Źródła nie są zgodne co do jej dokładnej lokalizacji, układu ani skali. Nie odnaleziono stanowiska, które jednoznacznie można by utożsamić z opisywanym centrum kultowym. Oznacza to, że w wielu przypadkach znamy nazwy miejsc kultu, ale nie znamy ich formy. Dodatkowym czynnikiem była chrystianizacja. Proces ten nie ograniczał się do zmiany systemu wierzeń. Obejmował również fizyczne niszczenie dawnych miejsc kultowych. Świątynie rozbierano, posągi palono, święte gaje wycinano lub przekształcano w cmentarze i miejsca kultu chrześcijańskiego. Był to proces systematyczny, którego celem było usunięcie materialnych śladów dawnej religii. W efekcie nawet te obiekty, które mogłyby pozostawić po sobie archeologiczne relikty, zostały zniszczone jeszcze w średniowieczu. Dla archeologii oznacza to zasadnicze ograniczenie. Nie możemy odtworzyć planów świątyń, nie znamy ich wielkości, konstrukcji ani wystroju wnętrz. Nie wiemy, jak wyglądała organizacja przestrzeni sakralnej w poszczególnych regionach. W przeciwieństwie do kamiennych świątyń świata śródziemnomorskiego, drewniane miejsca kultu Słowian nie pozostawiły trwałego śladu w krajobrazie. Dlatego dziś istnieją głównie w przekazach pisanych, a nie na mapach archeologicznych. Historia wczesnych Słowian jest historią niepełną. Nie dlatego, że była uboga, nie dlatego, że jest nieistotna, ale dlatego, że opierała się na tym, co nietrwałe. Drewno, skóra, tkanina, dźwięk, słowo mówione. To były podstawowe nośniki ich świata. Materiał codzienności, materiał kultury. Archeologia potrafi zachować kamień, metal i ceramikę. Nie potrafi zatrzymać głosu, rytuału ani pamięci. Dlatego widzimy dziś fragmenty. Zarysy domów zamiast budynków, ostrza narzędzi zamiast całych przedmiotów, imiona bogów zamiast mitów, popiół zamiast obrzędu. Chrystianizacja przyspieszyła ten proces. Nie tylko zmieniła systemy wierzeń, ale także fizycznie usunęła wiele materialnych śladów dawnej kultury. To, co nie zostało zniszczone celowo, rozpadło się z czasem. Ale to nie znaczy, że wszystko zostało utracone. Każde nowe stanowisko archeologiczne, każda analiza językowa, każde krytyczne odczytanie źródeł pozwala odzyskać kolejny fragment przeszłości. Nie odtworzymy całości, ale możemy coraz lepiej rozumieć jej sens. Dziedzictwo Słowian nie polega dziś na kompletnej rekonstrukcji świata, lecz na umiejętności zadawania właściwych pytań i na cierpliwym odkrywaniu tego, co jeszcze da się ocalić z milczenia historii. I właśnie dlatego warto się nim zajmować. Jeśli interesuje Cię odkrywanie prawdziwej historii, bez mitów, bez uproszczeń, opartej na źródłach i badaniach, zostań z nami w labiryncie przeszłości. Zostaw łapkę w górę, jeśli uważasz, że takie materiały są potrzebne. Zasubskrybuj kanał, jeśli chcesz więcej rzetelnych opowieści o naszych korzeniach. I napisz w komentarzu,
Który fragment słowiańskiego dziedzictwa twoim zdaniem został utracony najbardziej? Bo im więcej o tym rozmawiamy, tym mniej tej historii ginie w ciszy.